taki rozkaz, żeby się stawić 31 lipca na takie punkty zborne, które mieliśmy ustalone przedtem. I myśmy tam pojechali. Potem to zostało odwołane. I ja wróciłam do domu, ale mowy nie było, żebym ja sobie pomyślała, że powstanie się nie odbędzie. Może tylko na chwilę zostało odwołane. Umyłam głowę jeszcze, bo przedtem nie zdążyłam. Pożegnałam moją mamę na stacji kolejki wilanowskiej, z tatą wcześniej, z mamą w Klarysewie na tej stacji. Moja mama była zawsze bardzo dzielna, także bez łezki mnie pożegnała. No ja jej powiedziałam pamiętne słowa: mamusiu, podlewaj moje pomidory, bo niedługo pobijemy tych Niemców. Ja za tydzień pewnie wrócę. O, taka była moja świadomość tych rzeczy. No i pojechałam. Pojechałam i my mieliśmy taki ekwipunek przygotować, odpowiedni, bandaże tam, coś takiego, i jeszcze jakieś latarki, jeszcze jakieś tam, nie wiem, co tam jeszcze było w tym, może jakieś lekarstwa takie podręczne, no coś taki podręczny, jakiś bagaż, no i troszkę tych ubranek. Nie wiadomo było, jak to będzie. No nikt nie przypuszczał, że to będzie do zimnych dni, prawie października. Nikt nie przypuszczał, no ale przynajmniej jak się było gorąco i był sierpień, no to trzeba by było jakiś sweterek, jakąś zapasową spódnicę jeszcze wziąć, jakieś jeszcze obuwie drugie czy coś. Nikt nie przypuszczał, że będzie biegał po tych ruinach i po tym palącym się żużlu i że sobie nogi poodparza i że nie będzie miał co włożyć na nogi. No ale tam coś się nieco wzięło, powiedzmy. No ja zdecydowałam, że ja wezmę swoją sukienkę wizytową, bo było mi bardzo ładnie. W tej sukience taka pepitka, pamiętam, była beżowa, wełniana, wełenka, jakże. Bardzo miła sukieneczka była. No przecież to moje święto jest, no to jak? A jak będę świętować potem w Warszawie, jak pobijemy Niemców, to w czym się zjawię? No i zabrałam tą swoją sukienkę do tego swego plecaka i sukienka mi zginęła. Sukienka mi zginęła, jak było bombardowanie na ulicy Górskiego i myśmy przechodziliśmy pod ziemiami przez jakąś kamienicę na ulicy Górskiego i był nalot i bomby nas zasypały tam, na Górskiego, w tej piwnicy. Idziemy z Irenką Rustecką zbadać, jak tam z 3. piętra to wygląda. Przecież już powstanie trwa, no przecież słychać, a my tu siedzimy. No przecież nie daj Boże, powstanie się do wieczora skończy, my nie weźmiemy udziału. Idziemy na górę do jakiegoś mieszkania prywatnego, jest tam pan, pani i jakieś dziecko małe, a w ogóle, znaczy tacy starsi raczej, a w ogóle tych młodych to nie ma, to też pewnie gdzieś wybyli albo nie dojechali do domu. I oni mówią, my mówimy: Boże, my tak jesteśmy takie zmartwione, no jak to będzie, już to powstanie, a my nic, siedzimy, nawet nie możemy przejść na ten główny nasz punkt, gdzie jest nasze dowództwo. No ale zobaczymy, jak to wygląda tu z góry. No to pozamykane te budynki, prawda? Ludzi nie ma, jak wymarła ta ulica Czackiego. Tu widzimy na tę ulicę, no może przeskoczymy na tą ulicę Dowcip, tylko trzeba przeskoczyć przez tą jezdnię. A oni mówią: wybieramy tutaj winko, tam czy szampan to był, i pijemy za zwycięstwo. I pamiętam, żeśmy pili razem z nimi za zwycięstwo, oni nam naleli do kieliszka tego wina czy szampana i myśmy piły za zwycięstwo. No i potem pożegnałyśmy ich i pobiegłyśmy na dół. I my idziemy Gęsiego za nim ulicą Dowcip na 1. piętro, czy jak, potem tam jakimś zakamarkiem, jakimś przejściem tam. Także możemy wyjść na ulicę Mazowiecką. On mówi: przebiec na drugą stronę, jak najszybciej, bo nie cały czas strzelają, tylko seriami. Jak jest chwilka, będzie przerwy, postrzelają, zrobią małą przerwę, to wtedy przebiec szybciutko. I potem pod murem, jeszcze kawałeczek pod murem i do 9, do tej bramy. No i my tak robimy. Ale strasznie nam to jakoś nie idzie, bo biegniemy, a tu jakieś odpryski muru, nie muru, jakieś szkło na ziemi leży, trzeszczy pod nogami, wszystko. My biegniemy szybciusieńko, jakoś nam się udaje pod ścianę tamtego domu, naprzeciwko i dopiero pod samą ścianą i do tej bramy numer 9. No i wreszcie wchodzimy na podwórko, gdzie była kiedyś cukiernia Batavia, były takie ogródki tam. I jak tam się zjawiamy w tym ogrodzie, na tym takim podwórzu, takim jest ta cukierenka Batavia, oświetlone jakoś tam, bo tutaj na ulicy to było zaciemnienie, tam jakieś coś się pali, a tu jakieś ognisko rozpalone, a tu ktoś gra na organkach Serce w plecaku. Cudownie, jakiś inny świat, w ogóle wolność, coś podobnego. Niesamowite, to wszystko jakiś szał radości nas ogarnął. Wszyscy nas tam witają.
No i też na pierwszym piętrze miałyśmy na początku normalną kwaterę w jakimś mieszkaniu, normalne materace, łóżka, Boże, co za luksus, łazienka. No i tam jesteśmy, no i tam parę słów nasz bezpośredni dowódca mój, którego też bardzo lubiłam, to był inżynier Relich, pseudonim Rymkiewicz. On miał 2 dzieci w powstaniu, więc on był tata i on nie chciał nikogo narażać i powiedział, u mnie w naszym plutonie nie będzie żadnych rozkazów, znaczy będą, jeżeli będzie potrzeba, ale w ogóle jeśli chodzi o meldunki, to będzie się chodziło na ochotnika. Zawsze na ochotnika. No ja wychodzę na ten plac Dąbrowskiego, który świetnie znałam w dzień. Wiedziałam, że muszę iść Jasną, kawałek, potem do Brackiej, do tego rozwidlenia, tam gdzie byli bracia Jabłkowscy, gdzie jest ten taki placyk, potem tamtędy do Alei Jerozolimskich, alejami przeciąć do Kruczej i już będę na Kruczej. Ale wychodzę tak ciemno, bramy pozamykane. Owszem, jest jakiś szum i gwar, wszystko od strony poczty. Na poczcie jest bitwa. Wychodzę z tym meldunkiem i na początku jeszcze ten gwar, taki tutaj od tej poczty głównej, biegnę tymi uliczkami, tej boczne uliczki, co są, a tutaj przecinają dochodzą do Jasnej, a tam do poczty tej głównej i biegnę, jakieś leżą na drodze, no, ludzie martwi, pozabijani, czy ja przeskakuję przez to wszystko, jakoś nie robi to na mnie takiego wrażenia, bo sama się boję. A potem jest jeszcze gorzej, bo przez te pierwsze chwile to jest dobrze, a jak dobiegam już bliżej Alei, tam do Brackiej, to się robi cisza i nie wiadomo, gdzie są nasi, gdzie są Niemcy. No nie wiadomo, jeszcze nie mam żadnych wiadomości, wszystko pozamykane. Nie wiadomo, czy nie strzeli ktoś do ciebie z zakamarku jakiegoś z innej ulicy. Ja jestem jedynym obiektem, nikogo nie ma. Biegnę, staram się jak najciszej iść, szybko iść, bo zaczyna się większy deszcz, zaczynam iść i już dochodzę do, tam gdzie Bracka ma ten wylot w Aleje Jerozolimskie. Potem tam blisko była ta barykada, przy której wartę ciągle miał Jurek, mój brat. Wtedy tam nic jeszcze nie było. I tam są filary. Te filary chyba takie 3 to są na tym rogu, teraz też są, przy tej kamienicy narożnej. I ja raptem słyszę niemieckie głosy. No, robi mi się tak niejako jakoś. Niemieckie głosy od strony mostu poniatowskiego. Wyraźnie słyszę niemieckie głosy i taki jakiś szum. I jakieś błyski. Po obu stronach tak jakby reflektory. No nie mogę w takim momencie lecieć przez aleję. No muszę gdzieś przycupnąć. I tak przycupnęłam sobie za tym filarem, przy tej na rogu właśnie Brackiej i Alei Jerozolimskich i raptem widzę pancerny samochód niemiecki jedzie od strony mostu i coś tam po niemiecku, coś tam mówią, tego po niemiecku, tego i jest to samochód opancerzony, jest na nim działo jest tam armatnie i reflektory. Tymi reflektorami oni badają, patrzą, czy puste ulice, czy coś się dzieje, gdzie się coś dzieje. Taki wywiad. I tak po tych filarkach moich. A ja za filarkiem przycupnęłam, żeby mnie zauważyli, broń Boże. Jakoś mi się udało. I tak raz zrobili, drugi raz objechali tak naokoło. Pojechali w kierunku Kruczej i z czegoś się wycofali szybko. No i wtedy ja już będę biegła. I nigdy sobie nie wyobrażałam, że Aleje Jerozolimskie to jest taka niepojęta przestrzeń. Dosłownie. Tyle metrów. No normalnie się przechodziło i się nawet nie wiedziało, że się przekracza Aleje Jerozolimskie, jak robimy w tej chwili czy coś. A wtedy to mi się wydawało, że to jest strasznie. Wtedy w nocy, kiedy musiałam po tym rozsypanym szkle biec cichutko, żeby mnie nie zauważono, bo mi się wydawało, że za każdego węgła ulicy strzeli do mnie Niemiec, no to ja się naturalnie bałam, no i starałam się jak najciszej przebiec. I to była dla mnie ogromna przestrzeń do przebiegnięcia, a kiedy już przebiegłam i dostałam się zaraz na ulicę Kruczą, to wtedy mi się zrobiło bardzo błogo i bardzo miło, bo wszędzie byli ludzie.
którzy powychodzili z domów, budowali barykady, brali swoje jakieś stare krzesła, jakieś kufry, stawiano to jedno na drugim. Oprócz tego jakieś tam jeszcze coś. No, wiem, że ktoś tam z nich za przeproszeniem nocne naczynie wystawił i napisał kaput Hitlerowi, coś takiego. Potem te zdjęcia Hitlera też wylądowały na tej barykadzie. Wszyscy kopali, znaczy ci mieszkańcy, ci, którzy byli zdolni do pracy fizycznej, kopali wszyscy te. No ale przyszłam tam, no to się muszę zameldować, mi się zameldowałam, że łączniczka od pułkownika Radwana, proszę, do komendanta takiego, tutaj pismo dałam. A tam takie panie były, to na początku jeszcze te panie były i pomagały żołnierzowi, nazywały się one peżetki, pomoc żołnierzowi. Otóż panie peżetki tam gotowały, przygotowały jakieś posiłki, jeszcze były wtedy normalne posiłki przygotowywane, tam czy herbatę, czy tam jakoś no, dbały w każdym razie o tego komendanta i tam podopiecznych. Jak ja się pojawiłam tam, no one, Boże, bidulka, tutaj zmoczona cała, a siadaj dziecko tutaj, jakieś krzesełko przysunęły, jakiś kocyk nałożyły na mnie, gorące herbatki się napijesz, a biszkopcika zjesz, prawda? No czułam się jak w niebie, no taka rozpieszczona. No, potem posiedziałam chwilkę, dostałam pismo zwrotne, no i szłam z tym pismem zwrotnym, z powrotem, a już bardzo odważnie, już taka łączniczka, że hej, już się zrobiłam. Ale emocje były. I jak przyszłam na swoją kwaterę, byłam tak strasznie zmęczona, bo to przecież prawie północy chodziłam. Tak mi się spać zachciało, jak się walnęłam na to łóżko, to tylko się budzę i nie mogę się rozbudzić. Tylko słyszę, że ktoś woła. No wstawaj, zobacz, co się dzieje, wstawaj. Ja myślę, co oni ode mnie chcą? A to takie straszne jakieś wybuchy słyszę koło mnie. A to chłopcy siedzieli na oknie w tym moim pokoju, znaczy nie moim, tylko w tym spałam, i walili tymi Filipinkami w tygrysy, które podjeżdżały z placu Dąbrowskiego pod ten budynek, wyciągały te swoje długie szyje i waliły nam tam po tych oknach, po tych murach, prawda, te tygrysy, a oni rzucali w te tygrysy Filipinkami, a Filipinki miały to do siebie, że jednak działały bardzo odstraszająco. To był straszliwy huk. Może nawet nie tyle w sensie efektu innego, ile te odstraszania, ale efekt też był odpowiedni. No w każdym razie oni rzucali Filipinkami, a ja spałam. I dopiero jak mnie zaczęli tam budzić, to ja też wskoczyłam. Mówi, chodź tutaj do okna, podejść tego. Podchodzę, a tu patrzę. Wszędzie biało-czerwone flagi. No Polska. Nie ma co mówić. No i odgonili właśnie te tygrysy, które tam podjeżdżały co jakiś czas, ale za każdym razem ich tam butelkami z benzyny czy czym innym zawsze przegoniono. I to było na tym placu Dąbrowskiego, jeszcze nawet nie na Mazowieckiej 9, na tym pierwszym piętrze. A mianowicie jakieś poranne śniadanie, coś takiego, trzeciego dnia powstania i robi się ładna pogoda. Już ten czas padał deszcz przez 2 dni. A potem się rozjaśniło, zrobiła się piękna pogoda. I zaczęły się naloty. I zaczęły się bombardowania. Przedtem nie było. I zaczęły się naloty, zaczęły się bombardowania i właśnie cały ten alarm i za chwilę bombardowanie i raptem jakiś pocisk pada, jakaś bomba, pada w narożnik ulicy Mazowieckiej, nie Mazowieckiej, tylko Jasnej, bo my na Jasnej jesteśmy, i tego naszego właśnie budynku. Nie trafiła w sam budynek, tylko trafiła w ten narożnik, a dlaczegośmy nie zginęli, zaraz opowiem. Uczucie straszne, bo raptem ten dom zaczyna się chwiać. I to jest takiego uczucia, ja sobie wyobrażam, że ludzie w czasie trzęsienia ziemi mają coś takiego, że normalnie jak coś takiego jest, to możesz uciekać, możesz się czegoś chwycić, możesz się czymś zasłonić. Nic nie może się uchwycić, bo wszystko razem z tobą runie. Nie ma nic stabilnego. I dom tak na jedną stronę się przechylił i my wszyscy tak upadliśmy na ziemię, jakoś tak z tych krzesełek tam pozlatywaliśmy, bo to był wstrząs bardzo duży dla tego domu. I tak podjechaliśmy aż pod łazienkę, tam te 2 metry i tylko mówimy tam zdrowaś Mario i coś takiego, kto się modli, to się modli, a nie wiem co robią inni, w każdym razie to są sekundy. Potem ten dom przechyla się w drugą stronę i myślimy, no a teraz za chwilę runą te wszystkie piętra i my razem z nimi, nie ma się czego chwycić.
I to jest okropne uczucie takiej bezsilności, że potem nigdy już się tak nie bałam w czasie powstania, jak się bałam wtedy, tego trzeciego dnia podczas tego nalotu. Okazało się, że dom się zachwiał w jedną stronę, przechylił się w drugą stronę i stanął, bo to był niewypał. O, ale co strachu było. No coraz było gorzej. Coraz więcej rannych, coraz mniej nas, bo i nasi chłopcy też, mimo że nie brali udziału w atakach szturmowych, to też przecież kilka osób zginęło. Kilka naszych dziewcząt też. Czy właśnie od bombardowania, jak przechodziły, czy na jedno zwalił się taki balkon płonący. Chyba cała poparzona i zginęła. To więc nas było mniej i wtedy trzeba było częściej chodzić z meldunkami. A najważniejsze to były, dziewczyny miały taką służbę, chodzenie z meldunkami, bo najbardziej w czasie powstania, w takich w ogóle walkach jak powstanie warszawskie, czy powstanie w ogóle w mieście, to ogromną rolę odgrywa łączność. Łączność w każdym wojsku odgrywa ogromną rolę, ale tutaj wyjątkową. A najbardziej pewny jest goniec, żywy człowiek. Bo tam telefony się psują, nie można zawiadomić, coś takiego, a najważniejszy jest łącznik. Łącznik to jest taki właśnie ten tak zwany goniec. No więc przeważnie najtrudniej było obsadzić noce. Wszystko to było na ochotnika. Ale najtrudniej było ochotnika w nocy. Bo ciemno, nie wiadomo, w ogóle też się idzie, nieraz jakiś obszar jest mało znany, prawda, czy coś, no to jakoś tak gorzej odbierało się. A wtedy ja się zgłosiłam do tego, ponieważ ja byłam krótkowidzem zawsze. I mi właściwie było wszystko jedno. Czy ja w dzień idę, czy wieczorem. Ja może nad wieczorem lepiej widziałam z tego wszystkiego. No i ja się zgłosiłam, że będę chodzić i przeważnie, jak już później, w późniejszym etapie powstania, to ja byłam taka specjalistka od nocnego noszenia meldunków. Stąd zyskałam taki przydomek lunatyczka. Bo mój pseudonim był Alika, jeszcze z czasów konspiracji, a potem była Alika Lunatyczka. Tak nazwana przez moje koleżanki. A dlaczego lunatyczka? Bo chodziłam po nocy, jak te bidaki, biedne dziewczyny już spały i chciałam mieć święty spokój, bo albo wróciły z tej centralki telefonicznej, gdzie bez przerwy siedziały i tylko łączyły tych dowódców cały czas, albo jak tam przychodziły z tymi meldunkami w dzień zmęczone, tak się kładły, to chciały sobie pospać, a ja przychodziłam i chciałam im opowiedzieć swoje dzieje, co mnie spotkało danego dnia, jak mi się udała moja wyprawa. I one chociaż były ciekawe tego wszystkiego, ale nieraz troszkę tam sarkały na mnie, że im nie daje spać i powiedziały, spać nam nie dajesz, będziesz lunatyczka. No i byłam od tego czasu Alika Lunatyczka. Ale teraz, a co z takimi różnymi potrzebnymi rzeczami? Prawda, co się załatwia w łazience? Nie ma łazienek. Nie ma już nic. Nie można zmienić bielizny. Chłopcy kiedyś zdobyli, znaczy udało im się tam gdzieś na stawkach jakieś magazyny niemieckie dorwać i tam zdobyć, jak oni mówili, i przynieśli nam te różne zapasy różnych tam reform, tak, i takich innych różnych części garderoby damskiej i powkładali na siebie to i defilowali tak przed nami, żeby się tak pokazać i pośmiać trochę. No i potem obdarowali nas tym wszystkim. To się po prostu wyrzucało brudne i wkładało tamto. No i przecież nie można było, w czym było prać? Nie było możliwości. Nie było możliwości umyć głowy przyzwoicie. Tak samo jak była u nas taka dziewczyna, też młoda, może trochę starsza od nas, ale niewiele, która też bała się bardzo i w ogóle nie mogła się jakoś dopasować do nas. Nie była nigdy harcerką, troszkę był inny typ, prawda? I jakoś jej trudno było się dopasować. I ona, też właśnie nasz porucznik tak mówił, porucznik Mikiewicz, że dajcie jej spokój, ona się jakoś tam weźmie za siebie. I potem widocznie ona nie chciała być gorsza od innych. Ona też chciała być taka jak inne i ona się przemogła i potem wszystko było dobrze. A Jadzia na przykład chciała sobie umyć głowę. Ja mówię, dobrze Jadziu, ona mówi, wymkniemy się do mojego mieszkania. Rodzice gdzieś tam się przenieśli do wujów czy coś, tu jest moje mieszkanie blisko, pójdziemy, tam jest jeszcze pewnie, to jeszcze jak była woda, to jeszcze woda musiała być widocznie wtedy, to jeszcze nie było tak źle. I ona sobie te włosy umyje, bo co innego ja, krótkie włoski to łatwiej, ale i tak nie miałam już czym myć. Ale jeszcze wtedy się myło, wtedy jeszcze nie było z tą wodą tak najgorzej. Czy to wszystkie już były zniszczone te możliwości tych wodociągów.
I ona mówi, to pójdziemy tam. No i poszliśmy, ona sobie głowę umyła i natychmiast po umyciu głowy był nalot, było bombardowanie i tynk nam się sypał na głowy i z umycia głowy nic nie wyszło, bo miałyśmy całe włosy w tynku i od tego czasu było u nas powiedziane, nie myć głowy, bo po myciu głowy będzie zaraz bombardowanie. I właśnie siedziałyśmy w kwaterze i tak żeśmy sobie cały czas dłubały ten tynk. To było nasze takie stałe zajęcie wypoczynkowe. Dłubać ten tynk i wyrzucać z włosów. O.